I kilometr pierwszy, drugi, trzeci, kiedy z reguły ciało przestawia się, mięśnie przestawiają się na inne funkcjonowanie, z pozycji siedzącej do pozycji stojącej był troszeczkę cięższy, ale udało się przebiec te pierwsze 3 km w założonym tempie, czyli tempie w granicach powiedzmy 4,05-4,07. Natomiast po trzecim kilometrze, kiedy nadszedł czas przyjęcia pierwszego żelu, już wiedziałem, że żołądek nie zaczął pracować lepiej. Mało tego, wszystko co w nim się działo, wszystko co się w nim zgromadziło nagle zaczęło sobie dawać znać i potrzebowało, mówiąc takim językiem kolokwialnym, ujścia. I zacząłem mieć problemy nie tylko w żołądku, ale także w jelitach. Nigdy wcześniej nie musiałem się zatrzymywać na wyścigach, żeby iść do toalety, natomiast tutaj wiedziałem, że prawdopodobnie bez tego się nie obejdzie. Pierwsza próba przyjęcia żelu spotkała się z niechęcią ze strony mojego żołądka i ból, który miałem, ale który do tej pory był jeszcze powiedzmy znośny, nagle się nasilił i zaczęły się pojawiać naprawdę silne kolki, które zmuszały mnie do chwilowego zatrzymania się, ugięcia się i próby przezwyciężenia tego kryzysu. Później próbowałem popijać wodą, ale to tylko potęgowało ból żołądka, także niestety nie udało się tych problemów ogarnąć. Wiedziałem, że żołądek nie toleruje tych pokarmów, które mam ze sobą, a miałem żele również z firmy 226ers, które mam sprawdzone, z którymi wygrywałem niejedne zawody. W związku z tym stwierdziłem, że spróbujemy pobudzić żołądek innymi sposobami i próbując innych produktów. Także po kolei na stacjach żywieniowych to, co oferował organizator, były tam napoje izotoniczne. Spróbowałem napoju izotonicznego, ale to też nie pomogło. Po pierwszym okrążeniu, kiedy widziałem się po raz pierwszy z moją rodziną, poprosiłem ich o kolę. Za chwilkę miałem tą kolę, kola również nie pomogła. Cały czas były te bóle żołądkowe i po drugim okrążeniu już wiedziałem, że muszę natychmiast skorzystać z toalety przenośnej i tak też się stało, ale upatrywałem w tym powiedzmy jakiegoś tam zbawienia, bo pomyślałem sobie, że skoro opróżnimy jelita, być może zrobi się miejsce na to, żeby z żołądka ten zalegający tam przedostał się do jelit i może wszystko się unormuje, ale niestety tak się nie stało. Po pobycie w toalecie może poczułem się lepiej na minutę, może dwie, a później ból żołądka niestety wrócił i co najgorsze, poczułem kolejną potrzebę do wizyty w toalecie, ale to było tylko chwilowe i udało się ukończyć wyścig bez kolejnej wizyty w toalecie. Wtedy już wiedziałem, że żołądek podczas maratonu, który nie potrafi przerabiać dostarczanego mu pokarmu na energię, na pewno nie pozwoli mi ukończyć maratonu w takim tempie, jakie sobie założyłem, także zmieniłem nieco założenia. Po prostu chciałem biec w takim tempie, na jaki pozwalał mi żołądek. Co jakiś czas podejmowałem próby zwiększenia tempa, natomiast było to możliwe, ponieważ za każdym razem, kiedy próbowałem, to żołądek zaczynał boleć coraz mocniej i naprawdę nie przeszkadzały mi warunki atmosferyczne, mimo silnie wiejącego wiatru w jedną stronę, dostwierającego upału. Akurat te warunki mi nie przeszkadzały, bo ja uwielbiam się ścigać w upałach. Ja mieszkam na co dzień, tak jak wcześniej wspominałem, w Hiszpanii. Trenuję w wysokich temperaturach, do których jestem bardzo przyzwyczajony i to dla mnie nie był problem. Więc naprawdę tutaj największym problemem akurat tej części wyścigu był mój niefunkcjonujący żołądek. I tak jak wcześniej mówiłem, próbowałem różnych trików, próbowałem różnych produktów, próbowałem innego żelu, próbowałem coli, próbowałem izotoników od organizatora, spróbowałem Red Bulla, który wydawało mi się, że zażegnał kryzys, ale jednak nie. I tak jak mówię, wtedy po tych wszystkich próbach już wiedziałem, że po prostu trzeba walczyć o to, żeby ukończyć ten wyścig w zdrowiu i zdobyć najwyższe miejsce, jakie się da. Wtedy na biegu wciąż byłem drugi.
moja strata do prowadzącego chyba zwiększyła się o minutę. Natomiast po 20 kilometrze okazało się, że osoba, która prowadziła, zaczyna biec wolniej ode mnie i gdybym wtedy biegł swoim tempem, prawdopodobnie jeszcze bym był w stanie odrobić tę różnicę 13-14 minut, natomiast wiedziałem, że jest to niemożliwe po prostu ze względu na niefunkcjonujący układ trawienny i wtedy zmieniłem swój cel i skupiłem się na obronie drugiej pozycji w swojej kategorii wiekowej. Również wiedziałem, że mam przewagę około 13 minut nad zawodnikiem trzecim, dlatego mogę powiedzieć, że w miarę spokojnie mogłem przebiec drugą połowę półmaratonu i tempo cały czas spadało. Tempo oczywiście było dalekie od tego, które sobie wymarzyłem, dalekie od tego, w które mierzyłem, w które celowałem. Natomiast tak jak mówię, już wtedy celem nie było Mistrzostwo Polski, tylko ukończenie tego wyścigu i ukończenie. Jak się czujesz? Wtedy wiedziałem również, że osoba z trzeciej pozycji biegnie wolniej ode mnie, dlatego nawet nie starałem się forsować tempa, chciałem tylko dobiec do mety i ostatnie 2 kółka to mało sportowa przyjemność, ponieważ to był bieg w cierpieniu, bieg podczas którego kilka razy musiałem skorzystać z lodu, który był podawany na stacjach żywienia. Po prostu nie byłem sobą tego dnia. Mój żołądek nie pracował tak jak chciał, przez to nie mogłem wyegzekwować takiego wyścigu, jaki sobie wymarzyłem. I summa summarum, tak jak wcześniej powiedziałem, 2 ostatnie kółka to olbrzymie cierpienie, nie tyle mięśniowe, ale takie, mówię, fizyczne, związane po prostu z brakiem energii, ponieważ kiedy żołądek nie pracuje, kiedy nie dostarcza węglowodanów do pracujących mięśni, do krwiobiegu, nie jesteśmy w stanie kontynuować. Jak sprawdzałem swoje tętno podczas 4-5 kółka, ja biegłem tętnem spoczynku 6-7 bitów na minutę poniżej swojego tętna strefy drugiej, czyli biegłem w strefie pierwszej, strefie regeneracyjnej, co mi się po prostu nigdy na wyścigu na dystansie Ironmana nie zdarzyło, ale takie były warunki. Trzeba było się do nich dostosować, trzeba było bronić wicemistrzostwa Polski i to udało się osiągnąć. Dobiegłem do mety. Szczęśliwy, że wszystko się skończyło. Oczywiście troszeczkę zawiedziony rezultatem, ale nie tyle rezultatem, tylko tym, że po prostu nie byłem sobą. Nie mogłem wyegzekwować takiego wyścigu, jaki miałem zaplanowany, bo myślę, że gdyby to było możliwe, to na pewno Mistrzostwo Polski było w zasięgu. Także moje podsumowanie Malborka jest takie, że pod kątem organizacyjnym to jedna z lepszych imprez, w których brałem udział, jeżeli nie najlepsza. I powiedziałem to osobiście Marcinowi Waniewskiemu, nagrałem mu wideo w superlatywach, wypowiadając się o tejże właśnie imprezie i czułem się tam wspaniale. Przez wolontariuszy, czułem się wspaniale ze względu, że miałem przy sobie całą swoją rodzinę. Ten dzień był dla mnie takim, jaki sobie wizualizowałem w swojej głowie. Zabrakło wisienki na torcie w postaci Mistrzostwa Polski, ale dzięki temu mam motywację, żeby wrócić, bo na takie imprezy naprawdę trzeba wracać. Ta impreza skarb, uważam, polskiego triatlonu i każdy powinien spróbować w niej wystartować. Ja na pewno tam wrócę, być może już nawet za rok, bo mam takie małe poczucie niespełnienia i gdzieś tam chciałbym wyrównać, powiedzmy to w ten sposób, rachunki, które mam z Malborkiem, ale z ogromnym sentymentem, z ogromną miłością, z takim poczuciem spełnienia i szczęścia spoglądam na ten start, bo był to naprawdę wspaniały weekend. Począwszy od zdobycia złotego medalu przez mojego syna w biegu na 500 metrów, łącznie z zdobyciem Mistrzostwa Polski przez moją szwagierkę w kategorii wiekowej 30-34 i moim wicemistrzostwem, to był naprawdę idealny, przewspaniały weekend. I
Dziękuję mojej rodzinie za wsparcie, dziękuję tym wszystkim, którzy kibicowali. Dziękuję organizatorom za ten przewspaniały wyścig i naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy wystartuję w nim po raz kolejny, czy będzie to za rok, jeszcze nie wiem. Natomiast, tak jak mówię, wyjechałem z Malborka z poczuciem spełnienia, jeżeli chodzi o to, jak wyglądał ten weekend ogólnie, aczkolwiek z małym niedosytem sportowym. Natomiast na zdobycie Mistrzostwa Polski w swojej kategorii na pewno przyjdzie jeszcze czas i teraz czas na zasłużony odpoczynek i skonstruowanie planów na kolejny rok startowy. Dzięki za to, że przebrnęliście przez to całe wideo, że obejrzeliście je od początku do końca. Bardzo Wam serdecznie za to dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że jakieś wartościowe treści dla siebie wyciągniecie i zapraszam do śledzenia moich mediów społecznościowych. Zapraszam do dzielenia tej wspaniałej podróży triatlonowej razem i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia na trasach triatlonowych bądź trasach treningowych w Polsce, w Hiszpanii czy w innych częściach Europy. Dzięki wielkie za bycie do końca. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.